Ja uroz! Ze względów ekologicznych, a co za tym idzie również ekonomicznych, kilka miesięcy temu Audi wycofało ze swojej oferty rodzyneczka, jakiego w niej miało, czyli Audi R8 z napędem na tylną oś. Na szczęście nie kazało nam zbyt długo czekać na jego następcę. Oto najnowsze Audi A6 z dopiskiem Performance, co może sugerować, że mamy do czynienia z najszybszym Audi A6 w historii. A jak jest naprawdę? Za co zawsze było cenione Audi A6? Za to, że tutaj mogliście mieć bardzo ekonomicznego i całkiem sprawnego diesla o pojemności 2 litrów. No więc teraz tutaj 2 litrów nie macie, ale macie 27 litrów franka za to. To efekt tego, że teraz Audi A6 nie nazywa się Audi A6, tylko nazywa się Audi A6 e-tron Avant w tym wypadku. Jest jeszcze wersja Sportback również i tutaj mamy jeszcze dopisek Performance. Czyli mamy Audi A6, które jest już wyłącznie elektrykiem. To jest to nowe nazewnictwo Audi, tak to nazwijmy, czyli wszystkie parzyste modele będą elektryczne, a wszystkie nieparzyste będą samochodami spalinowymi, ewentualnie PHEV, czyli hybrydami typu plug-in. A A6 najnowsza, czyli tak jakby C9, chociaż nawet nie wiem, czy oni teraz ją tak oznaczają, jest samochodem wyłącznie elektrycznym. A Performance, dopisek, o ile do tej pory oznaczał, że macie najmocniejsze i najszybsze w gamie auto, to teraz oznacza największy zasięg. W tym wypadku Avanta 720 km, w przypadku Sportbacka to podobno 756 km. Póki co w ofercie mamy tylko Audi A6 e-trona Performance, czyli takiego wyłącznie z napędem na tylną oś, oraz Audi S6, które ma napęd na dwie osie. Później dołączą do tego jeszcze podstawowe Audi A6 e-tron i podstawowe Audi A6 e-tron Quattro. E-tron będzie miał napęd tylko na tył, Quattro będzie miało napęd na 4 koła, czyli 2 silniki elektryczne. Tutaj silnika elektrycznego z przodu nie mamy. Mamy ten silnik elektryczny tylko tutaj z tyłu. Generuje 380 koni mechanicznych i 565 Nm. Jest o 20% lżejszy i około 30% mniejszy niż silniki elektryczne poprzedniej generacji. Oprócz tego w wersji Performance mamy akumulator, który został umieszczony tam w podłodze. Składa się z 15 modułów po 55 V każdy. Łączna jego pojemność to 100 kWh brutto i około 95 kWh netto. Natomiast jest oparty o architekturę 800V, w związku z czym zapewnia bardzo szybkie ładowanie. Jak szybkie? Maksymalna moc to 270 kW, więc całkiem nieźle i od 10% do 80% uzupełnicie ten akumulator podobno w 21 minut, a tylko 10 minut ładowania wystarczy do tego, żeby przejechać 310 km. Ładowarka pokładowa to 11 kW, później będzie też dostępna taka 22 kW. Ta 11 kW, jaką tutaj mamy, zapewnia możliwość naładowania się w warunkach domowych z siły w 9 godzin. Jak to będą 22 kW opcjonalne, to będzie można to zrobić w godzin 4,5-5. Fajne jest to, że są dwa gniazda. Tutaj mamy gniazdo Type 2 i gniazdo CCS. Z drugiej strony mamy tylko gniazdo Type 2. Czyli jak jesteście u siebie, tej klapki nie otworzę, dopóki nie zamknę tamtej. Przepraszam, ale zobaczcie, tę zamknął automatycznie wtedy. Natomiast nie rozumiem dwóch rzeczy. Po pierwsze, po cholerę w tych klapkach zainstalowano silniki elektryczne. Jeden tu, drugi tam. Jedyna korzyść z tego jest taka, że rzeczywiście jak otwieracie jedną klapkę, to druga się zamknie. Ale z drugiej strony podnosi to masę z samochodu i wierzcie mi, że jak, nie wiem, spadnie taki mroźny deszczyk, przyjdzie mróz, to może być problem z otworzeniem tego. Po drugie, do cholery jasnej, naprawdę taka klapka, przecież to wygląda jak wlew paliwa o takiej średnicy. No nie można było zrobić tej klapki w połowie tego rozmiaru. Jakby to zdemontować, to możecie tylko kija przymocować i macie sztychówkę do kopania w ogrodzie. No więc teoria wygląda naprawdę dobrze. 270 kW, podobno płaski przebieg krzywej ładowania, szybkie ładowanie dosyć w domu, bo 9 godzin, 100 kWh bateria, wow. Do tego naprawdę zasięg, 756 km, 720 w Avancie, wow. Ale praktyka jest troszkę inna, o niej opowiemy podczas jazdy, ale już teraz jedną rzecz mogę powiedzieć. Bateria ładuje się z mocą 270 kW pod warunkiem, że macie dostęp do ładowarki, która podobnie jak architektura w aucie
ma napięcie 800 V. Ale już teraz mogę powiedzieć Wam jedną rzecz. Mianowicie, jak podjedziecie A6 e-tron Performance pod taką ładowarkę, która ma na przykład 200 kW, ale napięcie 400 V, a samochód ma instalację, architekturę 800 V, to nie naładujecie się z mocą 200 kW. Tylko 135 jedynie. A to dlatego, że akumulator podzielono na dwie sekcje, każda po 400 V. I jak ładujecie się z ładowarki 800 V, takiej Ionity na przykład, której maksymalna moc ładowania to 350 kW, to faktycznie 270 osiągniecie przy tym napięciu 800 V. Ale jak to będzie ładowarka na przykład te 200 kW wspomniana, ale napięcie 400 V, to ten akumulator zostanie podzielony na dwie sekcje i każda będzie ładowała się z prędkością, z mocą, w zasadzie 135 kW, więc dwukrotnie wolniej niż by mogła. Pod względem wymiarów, co ciekawe, samochód nieco się skurczył, przynajmniej jeżeli chodzi o długość, bo jest krótszy od poprzedniej A6 Avant o centymetr cały. Rozstaw osi wydłużono o 2 cm. Swoją drogą jeszcze należy powiedzieć, że to wszystko jest zrobione na platformie PPE, czyli tej nowej platformie, na której już Q6 powstała i która ma możliwość skalowania, czyli wydłużania rozstawu osi, poszerzania rozstawu kół, a nawet zmiany prześwitu, dlatego jest stosowana i w SUV-ach, i w takiej A6 na przykład. Natomiast na szerokość auto urosło o 4 cm i jest wyższe od poprzednika o centymetrów 6. Z jednej strony, biorąc pod uwagę to, że w podłodze znalazł się akumulator, to nie jest to duży skok, jeżeli chodzi o wzrost, ale z drugiej strony, po to, żeby nieco optycznie to auto obniżyć, no to zastosowano na przykład maksymalnie 21-calowe felgi. Nadkola są bardzo wysokie, a dodatkowo ten czarny pasek ma kamuflować tę wysokość samochodu, czyli fakt, że jest wyższy o 6 cm od poprzednika. To jest również element aerodynamiczny. Natomiast jeżeli chodzi o sam wygląd, no to cóż, moim zdaniem trochę ten wygląd stracił na charakterze, bo poprzednia A6 to był taki Dolph Lundgren z Niezniszczalnych. Wyrazisty, ostre rysy twarzy, zadziorny, troszkę agresywny. Tutaj już mamy takiego Joe'ego z Przyjaciół. Bardziej obły się zrobił. Może nie jest brzydki, ale właśnie mu zabrakło tej takiej zadziorności, takiego charakteru w wyglądzie. Natomiast wszystko to zrobiono po to, aby poprawić aerodynamikę. I Audi chwali się, że jest to najbardziej aerodynamiczny model w historii. Wersja Sportback ma CX na poziomie jedynie 0,21. Dla porównania Audi Setka, która w roku 1982 uchodziła za najbardziej aerodynamiczne auto na świecie, miała CX przekraczający 0,30. Większość współczesnych samochodów ma w granicach 0,26 do 0,28-29, tych, w których naprawdę aerodynamika się liczy, czyli są elektrykami. A w Sportbacku tu mamy 0,21 i 0,24 w Avancie. Jak to osiągnięto? Między innymi dzięki nowemu single frame, które jest brzydkie, bo jest w kolorze nadwozia. Fajnie by było, jakby było czarne, ładne, a tutaj jest całe zasklepione. Tutaj centralnie mamy radar, ale tutaj mamy tam pod spodem żaluzje. Żaluzje, które są zamknięte w momencie, kiedy nie potrzebujemy większego chłodzenia na przykład. I mamy lepszą aerodynamikę tutaj, a za nimi znajduje się chłodnica, którą celowo pochylono. Pochylono po to, aby przyjmowała na siebie jak najmniejszy opór powietrza. Tu z boku zderzaka znalazły się kurtyny powietrzne, które prowadzą powietrze w taki sposób, aby idealnie opływały koło. Same felgi również zmodyfikowano pod kątem aerodynamiki. Tutaj z przodu znalazły się, o zobaczcie, takie niby nic nieznaczące elementy, ale to jest element trójwymiarowy, który też ma za zadanie inaczej poprowadzić powietrze. Wypłaszczono też podobno, tego nie zobaczymy, bo auto jest dosyć niskie, podłogę całą pod samochodem. Zastosowano specjalne osłony z kompozytów zarówno do baterii, jak i do silników elektrycznych i przy okazji Audi wymyśliło zupełnie nową definicję uszczelki. Więc wiecie, jak teraz się nazywają uszczelki? Jest to system samouszczelniający z gumową listwą. Przechodząc do tyłu, to opcjonalnie mamy lusterka cyfrowe. Po raz pierwszy w A6, to druga generacja, jeżeli chodzi o Audi, tych lusterek. Tu są kamerki i wiecie, ile one dodatkowo zasięgu dają? 7 km. Klamki
zlicowane z drzwiami, no i oczywiście już te elektryczne, czyli tam musicie nacisnąć, ale bardzo, naprawdę bardzo szybko i łatwo się otwierają, no i drzwi nadal zamykają się premium, nic tutaj nie drży i nie lata. I jeszcze dodatkowo oczywiście macie dociąg, którego na przykład w BMW serii 5 już nie można zamówić, a w poprzednikach można było. Z tyłu też jest dobrze. Listwa aerodynamiczna, o której już Wam wspomniałem, natomiast jak zwróćcie uwagę, że to są wszystko płaskie powierzchnie. Tutaj charakterystycznie teraz zarysowany słupek D, bo zobaczcie, ta linia chromowana tutaj sprytnie przechodzi w ten spoilerek. Ten spoiler też pełni funkcję aerodynamiczną razem z tymi bocznymi nakładkami. No i co mamy z tyłu? Z tyłu mamy dyfuzor i zobaczcie, tu rzeczywiście też ze względów aerodynamicznych pojawiła się taka listwa, taki spoiler pod spodem samochodu i nawet podobno te dwa użebrowania po prawej i lewej stronie mają kierować te ostatnie strugi powietrza w taki sposób, żeby jak najmniej zaburzać aerodynamikę tego tyłu. Więc jeżeli to wszystko działa, to naprawdę zaprojektowali to dosyć fajnie i sporo czasu musieli spędzić w tunelu aerodynamicznym, żeby to dobrze zrobić. Szkoda w takim razie, że tej wycieraczki nie wrzucili tutaj pod ten spoiler, bo jeszcze bardziej takiego minimalistycznego wyrazu nabrałby tył tego samochodu. Tył to generalnie moim zdaniem najładniejsza część nowej A6 e-tron. Z wyjątkiem tego. I wiecie, co znowu napisali w informacji prasowej na temat tego? Podświetlone pierścienie, które podkreślają tożsamość korporacyjną Audi i nadają nowemu A6 e-tron wyrazistą osobowość. Natomiast same lampy z tyłu to naprawdę małe dzieło sztuki, ponieważ składają się z 10 paneli OLED po 45 segmentów każdy, czyli łącznie mamy tutaj 450 segmentów OLED. Przednie światła mają 75 diod LED i zarówno przednie, jak i tylne można im nadać osobistą sygnaturę świetlną. Możemy wybierać z pomiędzy 8 takich sygnatur. Natomiast istotniejsze jest to, że one jeszcze są aktywne. To znaczy na przykład jak jedzie samochód za Wami i nagle zacznie się szybko zbliżać, to dostanie komunikat: uważaj, za blisko jesteś, zaświecą się tutaj inne segmenty świateł. Jak na przykład ktoś zacznie z tyłu wysiadać z samochodu, to tutaj pojawią się trójkąty ostrzegawcze, informujące samochody nadjeżdżające z tyłu: uwaga, coś za chwilę będzie się działo. To podobno zaczyna mrygać, to malinowe tutaj, jak autonomicznie samochód parkuje. Czyli jak nie wy kręcicie kierownicą i naciskacie pedał gazu i hamulca, tylko robi to samochód, to logo mryga. Cudo! To teraz ta część, przez którą większość osób kupowało poprzednią A6 właśnie w Avancie, a nie w sedanie. Swoją drogą teraz nie ma już sedana, teraz jest liftback, bo sportback jest liftbackiem. A6. Bagażnik. No, ma ta ślid. No, więc jest 63 litry mniejszy niż w poprzedniku. 502 litry, dokładnie zamiast 565. A to dlatego, że tam pod spodem znalazł się nie tylko silnik elektryczny, ale tu mamy także inwerter, ładowarkę pokładową i jeszcze inne elementy z tego całego układu akumulatorowo-silnikowego, elektrycznego. Możemy delikatnie obniżyć tą podłogę, tylko o tyle. Wówczas tam powstaje nam taki mały próg, jak widzicie. Takie wzniesienie, ale naprawdę delikatne, no natomiast oszczędność jest naprawdę niewielka tego miejsca. W zasadzie jest go niewiele więcej. Pod spodem co mamy? No możemy sobie tutaj zeszyty do szkoły poukładać, bo plecak żaden nie wejdzie. A to po co? A, po to, że jak to położycie w ten sposób, to możecie tak przesunąć. Co jeszcze fajne, to że to pozostało. Roletka jedzie nam automatycznie do góry, jak otwieramy bagażnik, potem zjeżdża na dół, ale oczywiście można ją też złożyć i działa to naprawdę sprawnie i szybciutko, bardzo fajnie. Szkoda, że jest plastikowe, no ale nie widać, żeby się miało porysować z biegiem czasu. Tu generalnie jest tylko plastik i tu plastik, tutaj przyjemnie wyłożone, solidna, twarda podłoga, tutaj kieszonki za siateczką w bocznych drzwiach prawych, lewych. Fajnie, że składa się oparcie fotela z strony bagażnika, tylko pociągając tutaj zacięgno z jednej albo z drugiej strony. Dwa haczyki, super, że mamy dzieloną tylną kanapę w proporcjach 40-20-40, bo to ułatwia nam przewiezienie dłuższych przedmiotów. Natomiast jedna fajna rzecz. Udało się tutaj z tyłu wygospodarować miejsce na rolietę. To trzeba wysunąć. Świetnie to zrobili, naprawdę. O Jezu!
No łatwo nie wchodzi, ale wchodzi. Jak sobie kupicie piątkę, A6, przepraszam, to pamiętajcie, najpierw prawą część, dopiero lewą część i żeby to włożyć i wyjąć, to trzeba jednak trochę tutaj ponaciągać. O! I teraz wyszło. O! Powiem wam, że nie jest źle, gdyż taka duża walizka weszła nam prawie tam do końca, nawet się zmieściła pod roletką. Tu jest dobrze. Tu jest prawie dobrze. I tu jest też nieźle, więc 3 takie duże walizy. Szacun. Pytanie, czy nam to się zamknie, bo tutaj zobaczcie, mamy jeszcze dodatkową osłonę tego bagażnika i mam wątpliwości, bo to wszystko wystaje, no troszkę brakuje. O, jest tak, jest tak. No, niewiele brakuje. O, doszło. A jak wyjmiemy to, no to co możemy zrobić? Nie wiem w sumie, skoro nam w ten sposób weszły 3 walizki. Wezmę tą stroną. Tak na przykład. O, raz i 2. No i jak to nam się zamknie, słuchajcie, to jest very good, bo jeszcze kierowca normalnie ma widok do tyłu przez lusterko wsteczne. A powtarzam, w papierach to tylko 502 litry. Zdarza się, że mamy auta, które chwalą się w papierach pojemnością 650 litrów i absolutnie nie jesteśmy w stanie do nich zapakować tyle walizek. Fotel wyregulowany, jak widać wygodnie mam, natomiast dosyć wysoko siedzę, nie mogę go bardziej obniżyć, może nie tak jak w SUV-ie, ale tutaj czuć wtedy te o 6 cm dodatkowej wysokości. One nie wzięły się tutaj z dachu, tylko one wzięły się z tej baterii i naprawdę jak siedzicie tutaj w tym samochodzie, to czuć, że jest wyżej o te 6 cm niż w poprzedniej A6. Natomiast przed pasażerem pojawił się dodatkowy ekran, który ma niecałe 11 cali, ale ma mnóstwo funkcjonalności i pasażer może sobie w trakcie jazdy odpalić czy to grę, czy jakieś aplikacje, czy nawet streamingowy portal, czy YouTube'a i oglądać, grać, dotykać, macać, a kierowca tego nie widzi. Tak skonstruowany jest ten ekran, że w momencie, kiedy się zatrzymujemy, to kierowca go widzi, ale jak tylko zaczyna jechać, to on się tak ustawia, tak wygasza, że widzi go wyłącznie pasażer i może sobie tutaj grzebać. Może też zmieniać audio, może mieć podgląd na nawigację, może mieć nawet podgląd na zasięg, na procent baterii i tego typu różne rzeczy. Może też to sobie wyłączyć i albo całkowicie wyłączyć, albo włączyć design spoczynkowy i wygląda to dużo ładniej niż na przykład w nowej A5 tutaj wszystko. To jest mięciutkie, przyjemne, ładny szef. Tutaj, o widzicie, troszeczkę nam to lata, karbonowe, ale samo w sobie jest dobrej jakości. Bardzo przyjemny ten zamsz i tu już jest na przykład jakość montażu przyzwoita. Tutaj jest plastik, tutaj jest delikatna plastikowa listwa. My mamy pakiet Exclusive tutaj i stąd są te wszystkie zamszowe wkładki, to miedziane przeszycie. Skóra na fotelach jest sztuczna, mieszana z prawdziwą i zobaczcie, o tutaj już widać na przykład takie zagięcie na boczku kierowcy, choć auto ma raptem tam z 1500 km przebiegu, ale na przykład środek jest miękki, przyjemny, fajny, tak samo jak te tutaj podudniki, tak to nazwijmy. No i na przykład tu jest alkantarka na tym podłokietniku, bardzo fajna, przyjemna w dotyku, też ma taki rudawy kolor, co mnie akurat się podoba. W niej tutaj taka wstawka, nie podoba mi się absolutnie tak dużo tego świecącego piano. Bo to już widać, zobaczcie, na nim tutaj ryski. Tak jak powiedziałem Wam, to trzeba ostrożnie, bardzo. No i tak, rzecz pierwsza. Bardzo mało miejsca na stopy. Znowu daje tu o sobie znać ten akumulator, który mamy w podłodze, więc w ogóle stóp tam nie mogę wsunąć. Miejsca na kolana jest podobnie jak w poprzedniej generacji A6, natomiast siedzę dosyć nisko i zobaczcie, jak wysoko mam kolana. No nie jest to auto do przewozu dorosłych osób w komfortowych warunkach na dalekie odległości. Jak tutaj dzieciory usiądą, nie będą absolutnie narzekały, bo miejsca jest dosyć. Natomiast mówię, ja jadąc tutaj gdzieś dalej i przede mną siedziałby drugi Łukasz Bąk mojego wzrostu, no nie czułbym się wypoczęty po takiej podróży, tak powiem. Jest za to trzecia strefa klimatyzacji. Są grzane zewnętrzne fotele dotykowym panelem, który działa bardzo sprawnie i szybko. Tam są gniazda USB-C i jak siedzicie tutaj, to zaczynacie szukać tych gniazd, bo ich w ogóle nie widać. One są tam tak schowane, że się zastanawiacie, to
Afla, auto za tyle pieniędzy, ja tutaj nie naładuję sobie telefonu, naładujesz. Tam są dwa gniazda USB-C, natomiast nie ma na przykład gniazda zapalniczki. Brzydko wyglądające, ale praktyczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o ISOFIX. Nie bójcie się, jak siedzicie, tak absolutnie tego plastiku nie czujecie. Natomiast w momencie, kiedy wpinacie fotelik, no to jest to za takimi przesuwanymi zaślepkami widoczne, bardzo łatwo będzie się wpinało w to foteliki. Ja na szczęście już żadnych nie mam, więc wy się męczcie ze swoimi bachorami. Natomiast jeżeli chodzi o materiały i jakość, no w tym Exclusive wydaniu jest tutaj naprawdę świetnie i fajnie. Ten boczek znowu jest z takiej alkantary zrobiony. Oni nazywają to mikrofibrą, ale to jest przyjemne, fajne w dotyku. Ta miedziana niteczka, ale znowu tu na tych tylnych drzwiach, powiem Wam, jest sporo plastiku, bo to tutaj jest plastik, tutaj jest ten plastik, tu jest plastik, tu wszędzie jest plastik. Nawet to pod szybie w tym miejscu, ono ma ładną fakturę i fajnie wygląda, ale powiem Wam szczerze, że w dotyku jest po prostu twarde. Trochę lepiej wygląda to przy drzwiach przednich. Zaskakująco jest twardy ten element. To jest tak jakby plastik pokryty jakąś ala skórą, ale zapomniano o jego wypełnieniu tam w środku. Natomiast ta wstawka ala surowy karbon jest bardzo fajna, przyjemna w dotyku i solidnie naprawdę zrobiona. Tutaj są oczywiście LEDy, oświetlenie LEDowe. Mnie ten panel bardzo się podoba, bo pozostawiono klasyczne przyciski do operowania szybami, natomiast naprawdę te wszystkie, których używa się dużo rzadziej, działają bardzo sprawnie i bardzo dobrze. Każde naciśnięcie powoduje pracę całego panelu, ale naprawdę nie ma najmniejszych powodów do narzekania. Czasami te panele, tak jak w Mercedesie na kierownicy, działają fatalnie, a tutaj działa to wszystko super. Z delikatnym kliknięciem, z wyczuwalną precyzją, nie trzeba tego dusić, nie trzeba naciskać. Nawet jeżeli przyjdzie Wam otworzyć centralny zamek, to po prostu działa to super. Ciekaw bardzo natomiast jestem, jak to auto wygląda w takiej wersji standard, bo w naszym przypadku ten pakiet Audi Exclusive z tą skórą, z tym wykończeniem mikrofibrą, to dodatkowe 45 000 zł. No. Tak, 45 000 zł. Nie? Więc tanio nie jest. Zaczniemy od tego, czyli od dachu, który jest wykonany w nowoczesnej technologii ciekłego kryształu zdyspergowanego w polimerze. I teraz zastanawiacie się, co to znaczy. No więc wyobraźcie sobie, że ten dach ma takie, jak widzicie, panele, które można zmieniać. O, w ten sposób, tak? Można go sobie, jeszcze kilkoma panelami przyciemniać. Więc na górze tak jakby tego szkła i na dole tego szkła mamy podwójną folię PDLC. Pomiędzy tymi foliami jest ciekły kryształ. W momencie, kiedy do tego kryształu nie dociera napięcie, to mamy nieprzeźroczyste szkło. Zobaczcie, niczego tam nie widać. W momencie, kiedy zaczynamy się bawić i naciskać, to do tych paneli, które stają się przeźroczyste, zaczyna docierać napięcie i te ciekłe kryształy inaczej się ustawiają. Kiedy są inaczej ustawione, to mamy przeźroczystość tego dachu. Co więcej, no więc ekranoza. Tutaj 12 cali, tutaj prawie 15 cali, tu jak wspomnieliśmy 11 cali. Oprócz tego jeszcze mamy head-up z rozszerzoną rzeczywistością, który ma 1 200 000 tam mikroluster, które wyświetlają. Efekt tego jest taki, że odczuwalna wielkość tego ekranu to 88 cali tego head-upa. Oczywiście nie wyświetlane są te informacje tuż przed Wami, tylko tak jakby kilkanaście, kilkadziesiąt metrów przed Wami, więc nie widzicie ekranu 88 cali, kiedy siedzicie metr przed nim, tylko on jest daleko odsunięty. Tutaj nowe multimedia, ale oparte na Android Automotive, tylko z nakładką Audi. Ma to swoje wady i ma to swoje zalety. Na przykład w Volvo ten Android Automotive działa bardzo fajnie, bo jest wręcz wygląda androidowo. Tutaj to jest takie bardziej Audi, natomiast rzeczywiście można sobie wszystkie też zainstalować aplikacje takie, które niekoniecznie będą wymuszały na Was używanie CarPlaya czy Android Auto, ponieważ macie tutaj i Spotify'a, i Google Maps, i pogodę, i jakieś gry, i takie aplikacje, o których istnieniu w ogóle nie miałem pojęcia nawet. Go Traveler. Jest oczywiście sklep, z którego sobie wszystkie te aplikacje możecie instalować wedle życzenia. Jak spędzicie trochę czasu tutaj na ogarnięcie tego, to okazuje się, że absolutnie wszystkim możecie tutaj sobie sterować, co macie w samochodzie. Do tego dochodzi asystent głosowy, czyli jak powiecie: hej Audi, co mogę dla Ciebie zrobić? Jaka będzie jutro pogoda w Grodzisku Mazowieckim? Niestety nie rozumiem.
Czy możesz proszę powtórzyć? Ale to moja wina, bo przeziębiony jestem i nie zrozumiała. Oczywiście mogę powtórzyć. Pytałem o to, jaka będzie jutro pogoda w Grodzisku Mazowieckim. Tam o daleko Morawina posiemiony jest mnie dużo biała, o czym mieście mogę podróży Szpital M. Oto jaka będzie jutroszew pogodna w Grodzisk Mazowiecki. Podobno ma to działać dobrze, 800 komend, ale oprócz tego jeszcze ChatGPT. Co ważne, jeżeli nie zrozumie tych 800 komend, to przekaże to do czata GPT. Te pytania zadawane czatowi GPT nie zapisują się w pamięci komputera i samochodu, co ma chronić Waszą prywatność. To tak jak na przykład hej Audi, no nie spisała nam się Pani w Audi. Klimatyzacja została przeniesiona. Tutaj nie ma już fizycznych przycisków w ogóle do jej obsługi, nawet nie włączycie podgrzewania, czy to przedniej, czy tylnej szyby inaczej niż przyciskami. Na szczęście znowu działa to super, nie odwraca Wam uwagi od drogi i jak to klikacie, to naprawdę momentalnie, błyskawicznie reaguje. To samo tyczy się wentylowania czy podgrzewania foteli, ustawienia wszystkich parametrów. Jak chcecie wejść w większe menu, no to macie tutaj już takie bardziej skomplikowane ustawienia, jeżeli chodzi o klimatyzację we wnętrzu. O, jak widać wszystko. Zanim wyruszymy w trasę, to jeszcze jedna rzecz. Te lusterka boczne, cyfrowe, kosztują 8000 zł i plus jest taki, że w fajnym miejscu umieszczono ich monitory, te dwa wyświetlacze. Bo naprawdę odruchowo się dokładnie zerka w to miejsce, gdzie jest lusterko i wszystko w nich widzicie. I jak jedziecie autostradą, czy ekspresówką, czy zwykłą drogą na wprost, to jest wszystko ok, naprawdę. Łącznie z tym, że nawet mają taką przypadłość, albo raczej tak są zaprogramowane, że w momencie, kiedy przejeżdżacie obok jakiegoś auta i martwicie się, czy nie ma go w martwym polu, albo kiedy ktoś Was wyprzedza, to zmieniają kod widzenia, tak jakby na szerszy się robi. Ale cofanie z nimi to jest po prostu katastrofa. Jest lepiej niż było w pierwszej generacji, która stosowana była w e-tronie, ale tutaj zawsze wjeżdżam w tą uliczkę, jak stoją jakieś samochody z boku, intuicyjnie na jeden raz. A wczoraj prawie bym rozwalił swój samochód, jak cofałem, bo po prostu nie byłem w stanie w tym lusterku złapać dobrze odległości. Za dnia jest jeszcze jak Cię mogę, ale jak cofacie na przykład nocą, to jest po prostu koszmar. No i 380 koni na tylnej osi i powiem Wam, że to jest pierwsza A6, która nie ma w ogóle podsterowności, za to ma sporo nadsterowności. I to jest mega zaskakujące uczucie, jak wsiadacie w ten samochód, bo czujecie to nawet wchodząc szybciej w normalny, zwykły zakręt czy na skrzyżowaniu. Ewidentnie czuć, że pchaje ta tylna oś, a układ kierowniczy jak na Audi jest zaskakująco precyzyjny. To jest pierwsze takie odczucie z tego samochodu. Drugie, no to oczywiście, 586 Nm i 380 koni pcha momentalnie ten samochód do przodu. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to normalnie występuje z klasycznymi stalowymi sprężynami i amortyzatorami, natomiast my mamy tu w naszym egzemplarzu pneumatykę. I ta pneumatyka ustawia samochód zależnie od tego, który macie włączony tryb jazdy. Bo na przykład w balans to widzicie, jedziemy teraz w takim neutralnym położeniu, środkowym, można powiedzieć, i w momencie, kiedy przekroczymy pewną prędkość, to on się nam jeszcze obniży o 10 mm. Jak wejdziemy w efficiency, to obniży się o 10 mm, a po przekroczeniu 110 km na godzinę jeszcze o 10 mm i paradoksalnie wtedy jest najsztywniejsza zawieszeniowo A6. Mamy komfort, który niczego nie zmienia. Cały czas jest w położeniu 0, w tym neutralnym, po to, żeby zagwarantować Wam jak najlepsze amortyzowanie nierówności. No i jak wjeżdżamy na taką drogę nierówną z płyt, to zawieszenie jest po prostu genialne. Czy to dziura, czy łączenie, czy to kolejna, on po prostu, zobaczcie, tu nawet wjechałem w większą dziurę, celowo i nic nie usłyszałem i absolutnie nic nie poczułem, mimo że felga nie jest mała, bo ma 21 cali. Wow! Naprawdę wow! Zawieszeniowo to jest po prostu perfekcja. Szczególnie, że jednocześnie auto pozostaje bardzo przyjemnie sterowalne, nawet w trybie komfort. Nie buja nim jakoś specjalnie. To jest też efekt tego, że przy każdym kole znalazły się
oczywiście czujniki wysokości, a do tego jest specjalny komputer sterujący tym zawieszeniem, który tak jakby adaptacyjnie dostosowuje je do warunków, czyli dba o to, żeby nie było za dużych przechyłów, wychyłów, żeby każde koło miało tę samą wysokość mniej więcej, więc jest bardzo przyjemnym i w prowadzeniu, i w tym, jak komfortowo wybiera wszystkie nierówności. Jak wejdziemy sobie w Dynamic, to automatycznie obniży się o 10 mm i w takim ustawieniu pozostanie. Co ciekawe właśnie, jeszcze wracam do tego trybu Efficiency, jak wejdziemy w Efficiency, no to skubany jeszcze niżej o kolejne 10 mm obniży, no ale wtedy cierpi na tym komfort jazdy na gorszych drogach, natomiast na autostradzie czy na ekspresówce nie będzie żadnego problemu, on po prostu po równym wtedy jedzie. Ale niemniej i tak czujecie, że jest bardziej sprężyście. Bardzo fajnie działa automatyczna rekuperacja. Generalnie rodzajów rekuperacji mamy tutaj kilka. Ja jeżdżę w tym automacie, bo on naprawdę rozumie i ograniczenia prędkości, i czerpie dane z nawigacji, więc wie, kiedy zbliżamy się do ronda. Dodatkowo oparty jest o radary, czyli jak zbliżamy się do samochodu przed nami zbyt szybko i zdejmiemy nogę z pedału gazu, to ona już się załącza i już sobie rekuperuje i im bliżej jesteście tego auta, tym rekuperuje mocniej. Więc ja jeżdżę w tym automacie, ale oprócz tego możecie tak sterować sobie łopatkami. Teraz jest taka mocniejsza, ale ona nie prowadzi do całkowitego zatrzymania samochodu, tylko już się wyłączyła i musicie zatrzymać go naciskając pedał hamulca i za każdym razem się wyłącza w momencie, kiedy macie tą automatyczną. Teraz zdejmuję nogę z pedału gazu, nikogo nie ma przede mną i samochód się toczy. Więc tak jak i znowu albo muszę użyć łopatki, albo polegać na tej automatycznej, natomiast tak jak mówię, automatyczna super w trasie się sprawdza. W mieście wolę korzystać z trybu B, czyli teraz pojawiła mi się tu literka B i teraz mam maksymalną rekuperację, w zasadzie to jest jazda z one pedal. Czyli zobaczcie, zwalniam, zdjąłem nogę całkowicie z pedału gazu i samochód się zatrzymał w miejscu. Nie musiałem w ogóle naciskać pedału nożnego, więc działa to naprawdę super, macie możliwość wyboru tej rekuperacji, a dodatkowo jest bardzo mocna, ponieważ ma 220 kW, taką moc. Co to oznacza w praktyce? Że jakbyśmy zjeżdżali z jakiejś naprawdę wysokiej góry i cały czas samochód by rekuperacyjnie maksymalnie hamował, to po 20-25 powiedzmy minutach mielibyśmy naładowaną całą baterię, cały akumulator od 0 do 100%. Na jednym zjeździe 25-minutowym, gdzie musielibyśmy cały czas hamować rekuperacyjnie. Więc sprawność tej rekuperacji jest naprawdę na wysokim poziomie. I teraz tak, poprawa efektywności tych silników, bo ten motor z tyłu też zmodyfikowano, to jest motor synchroniczny z magnesami trwałymi. To oznacza, że ma właśnie bardzo dobrą wydajność, jeżeli chodzi o rekuperację, bardzo ładnie oddaje moc, bo od razu po naciśnięciu gazu, ale cały czas po zdjęciu na przykład nogi z pedału gazu stawia delikatny opór. W momencie, kiedy mamy wersję Quattro, czyli tą na przykład S6 i mamy tam silnik elektryczny z przodu, to on już jest asynchroniczny po to, żeby nie stawiał oporu. On trochę gorzej oddaje tę moc, z delikatnym poślizgiem można powiedzieć, nie rekuperuje aż tak dobrze, ale ma tę zaletę, że jak pozostaje wyłączony, to nie stawia żadnego oporu. Jak nie stawia oporu, no to pozwala zmniejszyć zużycie energii przy jeździe wtedy tylko na silniku tylnym, a załącza się w momencie, kiedy samochód potrzebuje napędu na 4 koła. Tutaj mamy, tak jak wspomniałem, ten silnik synchroniczny, który delikatny opór zawsze stawia, ale został on przez modyfikację tego silnika i tak zminimalizowany. No i mamy ten duży akumulator, mamy dużą moc ładowania, no i w praktyce powinniśmy 720 km przejeżdżać na jednym ładowaniu. No ale tak oczywiście nie jest, szczególnie kiedy mamy na zewnątrz 2 stopnie, 2,5 stopnia, tak jak dzisiaj. Z moich doświadczeń wynika, że jak się kręcicie po mieście, po bocznych drogach, to jesteście w stanie zejść ze zużyciem energii zimą do około 20 kWh na 100 km i to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę warunki zimowe. I to wystarczy Wam na przejechanie prawie 500 km ekstra. Jak wyjeżdżamy na ekspresówkę, to zużycie energii rośnie. Rośnie do około 25 kWh, co znowu, jak na gabaryty auta, wcale nie jest złym rezultatem, ponieważ mamy 260 kg samochodu, znowu warunki zimowe, jedziemy 120 na godzinę i pozwala nam to przejechać prawie 400 km z samą ekspresówką. Naprawdę dobrze.
Czyli już pokonujecie dystans Warszawa-Zakopane nawet albo nad morze na jednym ładowaniu. Kiedy zimą jedziecie 140 na godzinę, 140-150, to zużycie energii rośnie do około 30 kWh i zasięg spada do około 300 km, ale i tak jak na masę, jak na możliwości ładowania, bo 21 minut od 10 do 80%, to powiedzmy, że jest w porządku. Latem jak będzie, myślę, że spokojnie możemy dołożyć do tego 50%. Czyli faktycznie na przykład na bocznych drogach czy w mieście będzie osiągalne 700 km zasięgu. Zobaczcie, nawet teraz jedziemy bocznymi drogami, auto było już rozgrzane we wnętrzu. To jest bardzo istotne, bo gdybyśmy musieli je dopiero rozgrzewać, to dużo energii na to by straciło i pochłonęło, dlatego jak ładujecie elektryka przed jakąś dłuższą drogą, to pamiętajcie, żeby on był podpięty nawet w momencie jeszcze ogrzewania wnętrza do prądu, bo wykorzysta prąd z sieci do ogrzania wnętrza i potem będzie mniej go zużywał na podtrzymanie tego ciepła w środku. Mamy normalnie 21 stopni, mamy podgrzewane fotele, wnętrze było nagrzane i tutaj na bocznych drogach średnia 63 na godzinę i 18 kWh średnie zużycie energii. Ono teraz rośnie, bo tam mieliśmy trochę hamowań. Tak jak mówiłem, zatrzyma się w okolicach 20 kWh. Natomiast latem spokojnie, moim zdaniem, w mieszanej jeździe miasto, boczne drogi zrobicie te 700 km, no powiedzmy 600-650. Na ekspresówce przejedziecie moim zdaniem około 500 km bez problemu, a na autostradzie 400, może nawet 400 z kawałkiem i moim zdaniem jak na elektryka są to już naprawdę fajne parametry. No dobrze, to tam widzieliście na wskazaniach. Było 20 rzeczywiście średnie zużycie z tej bocznej drogi, to było 20 kWh, a teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało na ekspresówce. Wyciszone jest bardzo dobrze. Dzięki temu, że ma te cyfrowe lusterka, to absolutnie nie słychać szumu powietrza żadnego tutaj z okolic słupków A. Słychać szum opon, ale teraz wjechaliśmy na asfaltową nawierzchnię i ten szum ustał. Teraz znowu jest, bo znowu betonowa. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o doznania akustyczne, jest bardzo dobrze. Co więcej, one jakoś spektakularnie, te hałasy, nie narastają wraz ze wzrostem prędkości. 160 naprawdę śmiało można sobie jechać i jest we wnętrzu cichutko i możecie sobie tylko słychać ganga banga. W momencie, kiedy pojawia się jakiś samochód w martwym polu, to ta kamera szerszy kąt zaczyna nam pokazywać i jak włączam kierunkowskaz, to mryga nam tutaj na żółto, że uwaga, jakieś jest auto, jeszcze czujecie opór na kierownicy, nie pozwala Wam zjechać. Ale jak się uprzecie, to oczywiście zjedziecie. Tak jak mówię, na autostradzie, na drodze szybkiego ruchu te lusterka działają super. Co więcej, po zmroku, nocą, dużo lepiej w nich widać niż w takich klasycznych lusterkach, no bo wiadomo, kamera ma możliwość tutaj rozjaśnienia nam trochę tego obrazu. Najlepiej działają tak naprawdę nocą w mieście, kiedy jest oświetlenie miejskie, a oprócz tego to lusterko jeszcze trochę rozjaśnia ten obraz jest naprawdę wtedy petarda. I zobaczcie, jak mocna jest rekuperacja, że tylko zdejmuję nogę z pedału gazu, przejechaliśmy odcinek 6 km i tyle energii odzyskuje, że patrzcie, jak szybko spada nam ten wynik. Więc wyszło na to, że przejechanie tych 6 km ekspresówką ze średnią powyżej 100 na godzinę to było tylko 16 kWh. Nie liczcie oczywiście na taki wynik, jak będziecie jechali 300 czy 400 km, bo tych hamowań zbyt wiele nie będziecie mieli, więc nic nie odzyskacie. To raczej jest stabilna jazda, 120 na godzinę i tak jak powiedziałem, w zimowych warunkach to około 24-25 kWh. Wersja Sportback zawsze oszczędza tą 1 kWh, więc tam ten zasięg będzie o kilkanaście, kilkadziesiąt, zależnie od pory roku, kilometrów dłuższy. Natomiast tutaj i tak 400 km ekspresówką, cały czas jadąc 120 na godzinę, przejeżdżacie w zimowych warunkach. Latem moim zdaniem spokojnie będzie to 550 km, tak obstawiam. Przy takiej temperaturze 20 stopni optymalnej. Launch control uaktywniony. O, ładnie się odepchnął. Na pewno mu elektronika nawet przy wyłączonej kontroli trakcji delikatnie obcina moment obrotowy i obcina mu moc na tylnej osi na samym początku po to, żeby tymi kołami nie zamielił. No i wynik zamiast 5,4 to 5,68. I powiem Wam szczerze, że takiego się spodziewałem, bo jeden parametr podaje i dla A6 Avant, i dla A6 Sportback Audi, czyli 5,4 sekundy. Ale Avant jest raz, że cięższy, dwa, ma trochę gorszą aerodynamikę.
No więc siłą rzeczy będzie ciut wolniejszy do setki. Co więcej, my mamy wypasioną wersję z tymi wszystkimi gangabangami, dodatkowymi ekranami, head-upami, szklanymi dachami, więc obstawiam, że jest kilkadziesiąt kilogramów, przynajmniej cięższa od wersji standardowej. Do tego dochodzi silny, do tego dochodzę ja. Wszystko to robi swoje. Więc zobaczmy raz jeszcze. Ale myślę, że będzie to porównywalne. Ale 5,7 sekundy przy tylnym napędzie to i tak jest zajebisty wynik. Launch control uaktywniony i ten pierwszy moment tego odepchnięcia jest naprawdę super, natomiast czuć, że on potem dopiero zaczyna nabierać wigoru. Tak przy 40-50 na godzinę, kiedy już nie musi starać się o to, żeby zachować trakcję. 1/10 gorzej dosłownie. 5,79, ciągle jesteśmy poniżej 6 sekund. Naprawdę fajny wynik. Ciekaw jestem, jak będziemy w trybie takim najzwyklejszym. No to jeszcze tylko jeden sprawdzian, mianowicie wchodzimy w tryb Balanced, ten, w którym lubię najbardziej jeździć. Włączamy kontrolę trakcji, jesteśmy w normalnej jeździeń. Nie robimy żadnej procedury startu, tylko stoimy na skrzyżowaniu i jakąś pałkę w Golfie GTI z boku chcemy wkurzyć. No spektakularna różnica. W trybie Balanced 5,89, czyli tylko 1/10 gorzej niż jak mieliśmy ten program Launch Control. Co więcej, w tym standardowym ustawieniu on ma 370 koni, czy tam 365, a 380 jak robicie procedurę startu. Uczciwie, naprawdę uczciwie z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to jest bardzo udany, dobry, fajny, efektywny elektryk. Mówię całkiem serio. Bo gwarantuję Wam już przyzwoite zasięgi nawet zimą, bo szybko się ładuje. Szkoda, że z ładowarek 400 V nie osiąga tych ładowań na poziomie 200 kW mocy. Nie przyjmuje takiej po prostu, tylko wtedy macie maksymalnie 135. Tu oto można mieć rzeczywiście pewien może nie tyle żal, co czuć pewien niedosyt. O, tak to ujmę. Jest mega komfortowy, mega cichy, bardzo lubię nim jeździć w dłuższe podróże, ma fajne, wygodne fotele z wentylacją, mogą mieć masaże, te multimedia przyjemnie się obsługuje, dzięki temu planerowi po prostu zajebiście planować sobie można nim podróż. Ma przestronny bagażnik. Natomiast nie wiem, czy ten samochód powinien nazywać się Audi A6. Moim zdaniem to powinna być A7 na przykład w takim sportbacku albo nawet w wydaniu Avant. Trochę Audi chyba przestrzeliło parzyste samochody, dając im elektrykę, a do nieparzystych zostawiając napędy spalinowe. Nie wiem, czy nie powinno być odwrotnie. Czyli A5, A7 robimy elektryczną, a A6, A4, czyli nasze okręty flagowe, pozostawiamy spalinowymi samochodami. Ale abstrahując od tego, to jest bardzo udany samochód i bardzo udany elektryk przede wszystkim. Tak jak powiedziałem, ze względu na efektywność, szybkość ładowania, cichość, komfort jazdy. Naprawdę super mi się jeździ, wypoczywam w tym aucie. I nie wolałbym wcale 2-litrowego diesla pod maską, ale to może dlatego, że ostatnio bardzo dużo jeździłem elektrykami. Nie jestem handlowcem, ale nauczyłem się z tymi elektrykami po prostu żyć. Natomiast też przyznaję z ręką na sercu, nie pojechałem nimi nigdy do Chorwacji, bo od wielu lat w dłuższe podróże po prostu latam samolotem. Drażnią mnie detale tak naprawdę. Takie, że nie przyłożono się do jakości wszystkich materiałów i gdzie po prostu pojawił się w A6 plastik, tam gdzie być go zwyczajnie nie powinno i powinniśmy mieć porządnej jakości materiały. Nie wiem też, i to mówię uczciwie, jak wygląda wersja podstawowa, bo tutaj mamy taką za pół bańki. Bo same te fotele, same te podłokietniki, te alkantarki, te dodatkowe obszycia, te inkrustacje to był wydatek ponad 50 000 złotych. Wersja podstawowa kosztuje 300 i to jest zwykły e-tron. Jeżeli mamy e-trona Performance, to robi nam się z tego 370 000 złotych w przypadku Avanta. A jak nam się robi 370 w przypadku Avanta, dorzucamy graty, to tak jak mówię, pół banieczki z takim rachunkiem wychodzimy.
No a na szczęście oczywiście przy tych wynajmach długoterminowych raty kredytu to nie jest 8 czy 10 tysięcy złotych, tylko tam 3 tysiące czy coś takiego. Podsumowując, naprawdę zajebisty, efektywny, fajny elektryk. Zobaczcie, 3 przyspieszenia 0-100 zrobiliśmy, potem znowu wjechaliśmy na ekspresówkę. Co prawda jedziemy 91, ale średnie zużycie energii mamy 22,3 kWh. Więc tak jak mówię, kręcąc się z takiego Grodziska do Warszawy latem spokojnie będziecie robili na jednym ładowaniu powyżej 500 km, tak obstawiam, w takim realnym ruchu, a to już jest zajebisty rezultat. Więc tak jak mówię, fajny bardzo elektryk, tylko nie wiem, czy powinien się nazywać A6, nawet jeżeli ma dopisek e-tron. No to na zakończenie, na naszym słynnym parkingu jeszcze zobaczymy, jak to tylno-napędowe A6 jeździ. Ja Szok! Jeszcze powiem Wam, jak ładnie steruję tym momentem obrotowym na prawą, lewą stronę. Zajebiście! Kurde, szok! I jak go mięciutko wyprowadza. W ogóle robicie tylko buta w podłogę. Szok! Genialne! Nic, w ogóle nie zdejmuję na chwilę nawet nogi, słuchajcie, z pedału gazu, po prostu kręcę kierownicą, rozumiecie? I wychodzę ładnie bokiem i mięciutko. Mogę tak w nieskończoność. Takie Audi to ja rozumiem. Teraz to mi brakuje na tylnej osi jeszcze 100 koni mechanicznych. Zajebiste! To jeszcze sprawdźmy jedną rzecz. Ale zobaczcie, Bonczura już nie zakręci.